Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Sopocie. Przejdziemy się po Monciaku i słynnym molo, poznając historię i ciekawostki tego miasta. Zapraszam na wspólny spacer. Sopot to miasto w województwie pomorskim, na prawach powiatu. Położone jest pomiędzy Gdańskiem a Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto, w obrębie aglomeracji trójmiejskiej. Miasto liczy ponad 35 000 mieszkańców. Co ciekawe, Sopot jest najmniejszym pod względem liczby ludności miastem na prawach powiatu oraz najmniejszym miastem, którego organem władzy wykonawczej jest prezydent. Spacer rozpoczynamy od dworca PKP, skąd ulicą Dworcową udamy się najpierw na słynny Monciak, czyli Sopocki Deptak, a następnie przejdziemy się po molo. Sopot był już doszczętnie spalony, należał do różnych krajów, a nawet zakonów. Dziś jest jednym z najchętniej odwiedzanych uzdrowisk w naszym kraju. Nazwa Sopot pojawia się dopiero w roku 1283. Wtedy to, mocą dekretu księcia gdańskiego Mściwoja II, wieś trafiła do oliwskich cystersów. Zakonnicy otrzymali ją w zamian za ziemię, które zajęli Krzyżacy. Właścicielem Sopotu byli przez prawie 500 lat, aż do czasu, gdy dobra kościelne zostały im odebrane po pierwszym rozbiorze Polski. Sopot zaczął przekształcać się wówczas z wsi w letnisko. Cystersi wydzierżawili atrakcyjne grunty najbogatszym kupcom z Gdańska, którzy zaczęli budować tam letniskowe dwory z efektownymi ogrodami. Ten oto kościół to kościół świętego Jerzego. Został zbudowany w 1901 roku w stylu neogotyckim. Piękne sklepienie wzorowane jest na wręgach i poszyciu kadłuba okrętu. Pełni funkcję kościoła garnizonowego, jest to miejsce zadumy i spokoju obok gwarnego deptaka. Obok kościoła znajduje się zaś pomnik Wojtka, niedźwiedzia w stopniu kaprala, który brał udział w bitwie o Monte Cassino. Dwa najgorsze lata dla Sopotu to okres od 1733 do 1934. To wówczas Sopot został doszczętnie spalony przez oblegające go wojska rosyjskie. Rosjanie, oblegając Gdańsk, spalili nadmorskie osady, gdyż nie mogli schwytać Stanisława Leszczyńskiego, który wojował wtedy z Augustem III. W wyniku pierwszego rozbioru Polski Sopot znalazł się w granicach państwa pruskiego. Dobra ziemskie zostały skonfiskowane i włączone do pruskich domen państwowych. Co ciekawe, na życzenie władz pruskich, Jean-Georg Hafner, który przybył do Gdańska jako lekarz wojsk napoleońskich, zorganizował profesjonalne kąpielisko morskie w Sopocie. W tym miejscu się zatrzymamy, ten budynek znają wszyscy. To Krzywy Domek w Sopocie. Jest przykładem śmiałej współczesnej architektury. Budynek ten nawiązuje do rysunków Jana Marcina Szancera oraz Pere Dachelberga, szwedzkiego rysownika od lat mieszkającego w Sopocie. Krzywy Domek stał się symbolem miasta. Zajął pierwsze miejsce na popularnej liście 50 najdziwniejszych budynków świata, która została opublikowana przez portal Village of Joy. Co wcale nie dziwi, jest najczęściej fotografowaną atrakcją w Sopocie. Sopot prawa miejskie otrzymał 8 października 1901 roku na mocy edyktu cesarza Niemiec Wilhelma II. Na mocy natomiast traktatu wersalskiego powstało wolne miasto Gdańsk, Sopot został wówczas włączony do jego obszaru. W związku z tym jego północna granica przez blisko 20 lat stanowiła jednocześnie granicę państwową między wolnym miastem Gdańsk a Rzeczpospolitą Polską. W 1927 roku oddano do użytku Casino Hotel, największy i najnowocześniejszy spośród sopockich hoteli. Po II wojnie światowej przemianowany został na Hotel Grand. Grand Hotel jest przykładem tradycyjnej architektury. Sylwetka stojącego tuż przy plaży, monumentalnego gmachu, odzwierciedla bogatą historię tego jednego z najwytworniejszych hoteli w Polsce. W dniach od 19 do 26 września 1939 roku hotel pełnił funkcję siedziby Adolfa Hitlera.
Na przyjazd Führera poczyniono szczególne przygotowania, podobno dekorując nawet parkiet jego pokoju małymi swastykami. Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej Sopot został włączony do III Rzeszy. Wyzwolony został 23 marca 1945 roku, jednak był bardzo zniszczony. Zanim opowiemy o dalszych losach Sopotu, przyjrzymy się wspólnie pięknu otaczającej nas architektury. Ten okazały budynek, znajdujący się naprzeciwko mola, to dom zdrojowy w Sopocie. Jest to wielofunkcyjny budynek usługowy, oddany do użytku w roku 2009. Wraz z przylegającym do niego hotelem Sheraton tworzy jeden kompleks funkcjonalny, w którym między innymi znajdziemy restauracje, bary, pasaż handlowy, centrum konferencyjne czy spa. Po II wojnie światowej miasto szybko się podniosło. Od razu po wojnie powstała Filharmonia Bałtycka, Teatr Dramatyczny, Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych czy Instytut Muzyczny. Rok po wojnie działała już linia tramwajowa łącząca miasto z Gdańskiem. Powstawały kolejne miejsca zrzeszające i pozwalające rozwijać się artystom, festiwale muzyczne i galerie. Dziś Sopot cieszy się w Europie mianem uroczego uzdrowiska, ale ten tytuł uzyskał oficjalnie dopiero w 1999 roku. Dotarliśmy w końcu na słynne sopockie molo. Nie musieliśmy kupować biletów, bo sezon zaczyna się dopiero za kilka dni. Molo zostało rozbudowane do dzisiejszych rozmiarów w roku 1928 i liczy 512 metrów długości. Jest również najdłuższym drewnianym pomostem w Europie. Bez wątpienia molo jest wizytówką Sopotu. To miejsce rekreacyjnych i zdrowotnych spacerów, tym bardziej, że stężenie jodu na częściach najdalej wysuniętych w morze jest dwukrotnie większe niż na lądzie. Pierwsze molo w Sopocie zbudowali stacjonujący w okolicy miasta Rosjanie. Niestety przed powrotem na wschód spalili je doszczętnie. Zostało odbudowane w roku 1827 przez doktora Jerzego Hafnera i mierzyło 31,5 metra długości. Następnie molo wydłużono, najpierw do 150 metrów, a później do 315 metrów. Obecnie istniejące molo zostało zbudowane w latach 1927-28. Była to największa przebudowa w historii mola. Obiekt początkowo spełniał funkcję lokalnej przystani, dopiero po rozbudowie uzdrowiska uzyskał funkcję rekreacyjną. Z mola podziwiać można widok na Grand Hotel, Port Morski Gdańsk oraz Kępę Redłowską. To jak molo w Sopocie wygląda dzisiaj, zawdzięcza rozbudowie w roku 2011. W 2005 roku w części mola ustanowiono przystań morską Molo w Sopocie. To właśnie na końcu mola znajduje się przystań jachtowa, której zadaniem jest również zabezpieczanie pomostu przed zgubnym działaniem fal i wiatru. Marina to miejsce prestiżowych regat oraz centrum żeglarskiego szkolenia dla dzieci. Opowiadając o Sopocie, nie sposób nie wspomnieć, że Sopot jest miejscem bardzo znanych imprez muzycznych. Najpierw imprezy muzyczne organizowano na plażach, a następnie w Operze Leśnej. Przed wojną rozbrzmiewała tu muzyka Wagnera, a po wojnie Międzynarodowy Festiwal Piosenki, który pierwszy raz odbył się w Operze Leśnej w 1961 roku. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.